Dopada cię czasami paraliż wtedy, kiedy masz odmówić, kiedy masz powiedzieć nie, kiedy po prostu masz wielką ochotę powiedzieć nie na coś, ale gdzieś w tym momencie nie potrafi ci to przejść przez gardło i mówisz tak, pomimo tego, że tam w głowie krzyczą, alarmy się włączają i mówią, różne głosy ci mówią, nie, po co znowu, nie, jestem zmęczona, nie chcę i nie podoba mi się to. Skąd to się bierze? No, często przyczyną takiego paraliżu jest trochę nierealny wybór, który jednak gdzieś w twojej głowie się pojawił i dlatego czujesz się wręcz przymuszony lub przymuszona wybrać jedno lub drugie. I ten nierealny wybór polega na tym, że myślisz, okej, albo zranię siebie, albo zranię tą drugą osobę. No i co się dzieje? No, bardzo często wybierasz siebie. Czyli wybierasz, dobra, już zrobię to. Chociaż mi się nie chce, chociaż się nie zgadzam z tym, co się tam dzieje, chociaż mam inne zdanie, mam inne preferencje. Ale mówisz, okej, no bo nie chcesz być tą stroną, która rani innych ludzi. Więc jeżeli stawiasz przed sobą taki wybór, no to pewnie wolisz tą bardzo nieprzyjemną reakcję skierować przeciwko sobie, a nie przeciwko innym ludziom. Natomiast wróćmy na ziemię, urealnijmy trochę bardziej twoje opcje i wyjdźmy z myślenia takiego dychotomicznego, czyli tego, że są tylko dwie opcje i albo jego, albo mnie skrzywdzę, a spójrzmy na to bardziej realistycznie, bo w rzeczywistości nie musi się dziać czyjaś krzywda, za to faktycznie może pojawić się pewien dyskomfort i ten dyskomfort jest związany z rozczarowaniem. Czyli to, co często cię powstrzymuje przed podjęciem decyzji, odmówię i tyle. To jest lęk przed rozczarowaniem. To znaczy przed tym, że ktoś rozczaruje się tobą. Przed tym, że ktoś pomyśli lub nawet powie o tobie, no, rozczarowałam się tobą. Albo rozczarowałeś mnie taką postawą. I tyle już wystarczy, żeby ciągle mówić tak, tam gdzie myślisz nie. No więc jeżeli tutaj jesteś i sięgasz po tego typu treści, to czas najwyższy i widać, że jesteś gotowy lub gotowa na to, żeby to był już czas najwyższy, przestać traktować rozczarowanie jak katastrofę, jak koniec świata, a bardziej ją znormalizować i powiedzieć sobie, rozczarowania po prostu mają miejsce. Jest to całkiem normalna sprawa, która dotyczy wszystkich relacji, dlatego że różnimy się. Tylko i wyłącznie dlatego. A mamy prawo się między sobą różnić i mamy prawo inaczej widzieć różne aspekty funkcjonowania, życia, czegokolwiek. Mamy prawo mieć inne preferencje i inne oczekiwania. Więc czas najwyższy zaprzestać patrzenia na rozczarowanie jako na ogień, od którego koniecznie trzeba uciekać, a możemy spojrzeć na to trochę inaczej, jako naturalna część relacji, która jest niekomfortowa. Nie mówię, że to są sielanki, to są najlepsze momenty i te chwile, które przejdą jako cudowne wspomnienia, bo może nie, ale jednocześnie dlatego, że to jest niekomfortowe, to jeszcze nie oznacza, że jest to super zagrażające i że trzeba od tego uciekać jak od wielkiego potwora. Dlatego twoim zadaniem nie jest unikanie rozczarowania innych ludzi albo gdzieś działanie pod wpływem lęku przed rozczarowaniem, a nauczenie się integracji rozczarowania jako czegoś, co ma prawo się pojawić i z czym można dojść do pewnego ładu, zwłaszcza we własnej głowie. Bo myślę, że tutaj się znajduje tak naprawdę sedno całej tej sprawy. I dzisiaj przychodzę do ciebie z jednym zdaniem, które, jak widzisz, mówię więcej niż jedno zdanie, jak to zazwyczaj bywa, ale to jedno zdanie chcę ci dzisiaj przekazać, które możesz sobie wziąć do kieszeni, możesz je nosić przy sobie i przypominać sobie je właśnie w tych momentach, kiedy tak bardzo nie chcesz kogoś zranić, a jednocześnie
też nie masz już ochoty zadziałać wbrew sobie, zadziałać w sposób nielojalny wobec siebie, przekreślając gdzieś swoje wartości, czy po prostu ignorując siebie i sygnały, które cię dobiegają z ciała, z umysłu. To jedno zdanie jest taką przypominajką i brzmi: mogę kogoś czasami rozczarować, wybieram ten dyskomfort. I tutaj, jak widzisz, ono się składa z pewnych dosyć ważnych wyrazów. Po pierwsze, mogę, czyli jest to pozwolenie udzielane sobie, które oznacza: ja mogę doprowadzić do tej sytuacji, że ktoś się mną rozczaruje. Ja mogę mieć takie doświadczenia życiowe, a to oznacza, nie muszę od tego uciekać jak od ognia. Dodatkowo zauważ, że nie przeskakujemy na żadne bieguny, czyli to nie jest w ten sposób, że zawsze od lat mówię wszystkim tak i nigdy nie odmawiam, podczas gdy teraz zacznę wszystkim odmawiać i po prostu z góry jestem na wszystko na nie. No nie przeskakujemy w tak czarno-białe bieguny, tylko zaznaczamy sobie: mogę kogoś czasem rozczarować, więc jesteśmy w szarościach. Czasami mi się to zdarzy, pozwalam sobie na to, pozwalam sobie na przejście takiego doświadczenia, pozwalam sobie na pogodzenie się z tym, że statystycznie to jest dosyć logiczne, że się wydarzy w moim życiu. Więc dajemy sobie przyzwolenie, że tak, ludzie się ze sobą integrują, ludzie się sobą cieszą, dogadują, kłócą, śmieją, płaczą, czasami rozczarowują. I gdzieś bierzemy to wszystko pod jeden parasol i mówimy: okej, tak może czasem być. Ale na tym nie kończymy. Musimy sobie dodać do tego jeszcze jedną rzecz, czyli wybieram ten dyskomfort. Czyli przypominamy sobie w ten sposób, tym zdaniem, że to jest wybór. To nie jest tak, że ktoś ci każe wejść w to uczucie niekomfortowe bycia kimś, kto kogoś rozczarował za karę. Tego nie robisz za karę. To nie jest tak, że pani nauczycielka albo rodzice cię wysłali do tego kąta i masz tam swoje odstać, tylko ty sam lub sama wybierasz tą opcję, dlatego że widzisz swoje zmęczenie, rozgoryczenie, frustrację, złość na siebie, jakieś uczucie kruszenia poczucia własnej wartości i ważności, jeżeli ciągle tylko i wyłącznie unikasz tego rozczarowania i ciągle się na wszystko zgadzasz. I tak ciężko ci jest to odmówić. Bo to jest pokłosie tego, co powiedziałam na samym początku, że stawiasz przed sobą wybór: albo zranię kogoś, albo zranię siebie. No właśnie, więc raniąc ciągle siebie, no wysyłasz do siebie nieciekawy sygnał, mówiąc sobie: okej, ja się nie liczę. Ja się w tym równaniu nie liczę. Jak masz czuć się dobrze ze sobą? Jak masz poczuć swoją pewność siebie, poczucie własnej ważności, wartości i generalnie takiego wzmocnienia siebie jako ja? To się ze sobą za mocno kłóci. A zatem powiedzenie sobie: ja wybieram, to jest to słowo klucz, wybieram inną opcję, wybierałam lub wybierałem tamtą przez całe życie, czas na zmianę. Wybieram opcję, która z czym się będzie wiązać? Z dyskomfortem. Musimy sobie to też szczerze powiedzieć, więc nie zakładamy od razu, że okej, dobra, to ja się sobie pozwolę na to, żeby kogoś rozczarować i to ma mi przynieść cudowną ulgę i radość. Nie spodziewaj się tego. Spodziewaj się bólu mięśni, bo właśnie ćwiczysz mięsień swojej asertywności. I to nie są wyrzuty sumienia pod tytułem zrobiłeś coś złego, jesteś złą osobą, tylko to jest ból mięśni, które są właśnie ćwiczone. I podczas gdy ćwiczenie mięśnia pod tytułem zawsze się na wszystko zgadzam, nawet swoim kosztem, niech mnie to rani, to jest ból, który nie rokuje, który na dłuższą metę jest niestety ale krzywdzący, to tak ból mięśni asertywności i ból mięśni
pod tytułem no próbuję zaakceptować fakt, że mogę czasami kogoś rozczarować. To jest ból, który rokuje. To jest ból wzrostu. Tego, że uczysz się, rozszerzasz swój wachlarz opcji, możliwości, emocji, w których pozwalasz sobie pobyć. Nawet jeśli są niekomfortowe. A żeby to nas nie zaskoczyło, żeby to ciebie gdzieś nie zbiło z tropu, ojej, ale to jest nieprzyjemne, to od razu się na to nastawiamy, to będzie nieprzyjemne. Tylko tak jak mówię, jest to warte. Jest to warte tego, żeby się z tą nieprzyjemnością i tym dyskomfortem skonfrontować, bo wygrana jest większa. Wygrana jest taka, że po pierwsze nie przymuszasz siebie do czegoś, czego nie masz ochoty robić i w czym nie odnajdujesz się, co działa wbrew twojej naturze. A po drugie, przegryzasz się i normalizujesz to, że rozczarowanie po prostu jest stałą, jest częścią naszego życia. Powiedz mi, czy kiedykolwiek, kimkolwiek się nie rozczarowałaś? Nie rozczarowałeś się ani jedną osobą, ani jedną sytuacją w swoim życiu? No na pewno było ich sporo. Dlatego też pytanie, czemu siebie masz wyjmować spod tego parasola zwyczajnych emocji oraz sytuacji, które przydarzają się każdemu człowiekowi w życiu. Jest czymś absolutnie naturalnym. Dlatego mogę czasem kogoś rozczarować, wybieram ten dyskomfort. Jest to zdanie, które przypomina ci o tym wszystkim. Na wypadek, gdybyś po tym, co tutaj mówię, nadal czuł lub czuła bardzo duży skurcz żołądka na samą myśl, że masz kogoś rozczarować, to odeślę ciebie też do innego filmu, w którym mówiłam o tym, jak dobrą sprawą jest rozczarowanie i dlaczego warto się z tym przegryźć. Więc to będzie takie fajne dopełnienie tego, co mówiłam dzisiaj. Jeżeli jest to temat tak trudny, że wolisz to po prostu przegadać na konsultacjach 1 na 1 online, zapraszam. A po większą dawkę spokoju zapraszam do newslettera, który wysyłam raz w tygodniu, właśnie po to, żeby dać sobie spokój. A póki co daj mi znać w komentarzu, jaki rodzaj tego dyskomfortu jest dla ciebie najtrudniejszy do zniesienia. Jeżeli chodzi o rozczarowanie kogo, gdzie, w jakiej sytuacji. Samo na przykład opisanie tego w komentarzach, które są po prostu przecudowne, bo ludzie się właśnie tutaj dzielą swoimi przemyśleniami, bardzo często swoimi własnymi rozwiązaniami na jakieś dylematy i problemy, co jest bardzo, bardzo pomocne, więc zapraszam do tego, żeby o tym troszkę popisać, troszkę się tym podzielić, ponieważ to już będzie krok naprzód w odnajdywaniu się i oswajaniu tego dyskomfortu. Więc idziemy w tym momencie do przodu. A przy okazji każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie jakiekolwiek, obejrzenie tego filmu lub każdego innego, to jest po prostu wsparcie tego, co robię, za co ci bardzo z góry dziękuję. Podobnie jak wszystkim osobom uczestniczącym w takich platformach jak Patronite i Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki, bardzo doceniam waszą obecność. I co? I tutaj postawimy kropkę. Dzięki wielkie za uwagę, za to, że tutaj jesteś i do zobaczenia następnym razem.